Dzień dobry w kolejnym dniu. Dzień dobry. Dzisiejszej nocy trafił nam się bardzo fajny kemping. Bardzo dobry, bardzo fajny, czyściutko, dużo miejsca. Tak, w tej okolicy mieliśmy jeszcze do wyboru Sigisoarza, ale nas za bardzo nie zachęcił. No to wczoraj opowiadaliśmy, Tak, to bełkotaliśmy w amoku wieczornym. No, ale bardzo dobrze się złożyło, bo ten jest naprawdę super. Tak, prysznic udany, wszystko się... Człowiek inaczej może, chociaż już jest taki skwar, chociaż jest dopiero... No, w sumie obudziliśmy się w 7:30. Już było gorąco, a teraz dlatego się schowaliśmy za autem do cienia. No i co, dzisiaj ruszamy dalej, może dojedziemy nawet do Niedźwiedzi. Witajcie! Dzisiejszy odcinek to można by powiedzieć prawie, że odhaczanie zabytków z listy UNESCO, bo gdzie nie pojedziemy, tam potykamy się o wyjątkowe miejsca. Nie przedłużając, przed nami m.in. ikony Transylwanii, Sigishoara i Viskri. Zapraszamy! O, tutaj nowe domy, też w takim kształcie jakby tradycyjnym. Nie wiem, czy to nowy... To były, tamten był nowy, tak. No to już wjeżdżamy do centrum Sigishoary. Sigishoary. Coś troszeczkę takich klasycystycznych budynków, Tak. nie tych takich saskich, tak. Natomiast no, ja jestem zachwycony architekturą tych saskich właśnie miasteczek, wiosek. A przy okazji, kemping jednak nie 100, a 80. Miłe zaskoczenie, Tak jest, takie zaskoczenia w tą stronę uwielbiamy. bo w drugą nie za bardzo. Chyba jak każdy. Ale to wszystko przez to, że taki mały samochód pewnie mamy. No tak, no pewnie tak. To się zmieni. To się zmieni, tak. Ale też nie potrzebowaliśmy prądu i tak dalej. No często tak zauważyłem. W sumie tak, bo tu się chyba nie płaciło dodatkowo za prąd, No, nie? No, nie wiem. Po przejechaniu Czy najlepiej to chyba byłoby tutaj stanąć tak naprawdę, bo tutaj nie, to jest jakiś park, to park nas nie interesuje. Sigishoara uchodzi za jedno z najlepiej zachowanych, ale też najpiękniejszych miast średniowiecznych na świecie. Nic dziwnego, że widnieje na liście UNESCO i może konkurować nawet ze słynnym francuskim Carcassonne. Sigishoara wspomniana jest już w 1191 roku jako Castrum Sex, a działało tu aż 15 gildii i 20 cechów miejskich. Stąd też ilość broniących miejskich murów wież, z których do tej pory zachowało się 9. W tym niesamowita XIV-wieczna wieża zegarowa. Miasto jest zachwycające, a jego swoistą perełką są pochodzące z 1642 roku prowadzące na górujące nad miastem wzniesienie drewniane schody zwane szkolnymi. Sigishoara już Drakulą stoi na każdym kroku, próby magnesów, pamiątek. Jesteśmy pod domem Vlada Dracu, członka zakonu Smoka. Był wybudowany między 1431 a 1436 rokiem. Dlatego tutaj Stoker pozlepiał kilka postaci historycznych poniekąd w Nosferatu, krwiożerczego potwora łaknącego krwi dziewic. Nazwę Sigishoara nadał miastu gospodar wołoski i członek zakonu Smoka Vlad II Dracul, diabeł, ojciec słynnego Vlada Cepesza, palownika, który z biegiem czasu otrzymał miano syna diabła, Dracula. To tutaj w Sigishoarze późniejszy Nemezis wiarołomnych bojarów stawiał swoje pierwsze kroczki w domu stojącym do dziś. Krwawe rozprawienie się z krnąbrnymi mieszczanami z Braszowa czy kaźń tureckich jeńców, w tym słynny Las Pali, pokazuje, że przydomki Vlada nie były bezpodstawne. Generalnie to Sigishoara tak się chełpi właśnie tym, że tutaj Dracu mieszkał aż całe 4 lata. U nas też często jak ktoś przyjechał gdzieś na wakacje albo ktoś przejeżdżał, czy czyjś koń się potknął, to już jest pamiątkowy obelisk ku czci
Daleko nie szukać. W Haapsalu w Estonii też był pomnik Czajkowskiego. Ławka Czajkowskiego. Tak, ławka Czajkowskiego też tam przyjeżdżał na wakacje. Tak. Każdy powód jest dobry, żeby troszkę pieniążków Oczywiście. wyciągnąć. Od turysty. Tak jest. Przyjemnie w Płotku. Czyli było widać, że to w jakiś stopniu nie? Aha. Czarna legenda Włada to skutek pamfletów oraz pomówień jego politycznych oponentów, jak m.in. wydana drukiem w Niemczech przerażająca i prawdziwa, niezwyczajna historia okrutnego, krew pijącego tyrana, zwanego księciem Drakulą. I tak krwawy bohater stał się pierwowzorem stokerowskiego księcia ciemności. My też w polskiej historii mamy podobną kontrowersyjną postać, chociaż odmalowaną w literaturze w zupełnie inny sposób. Jaśnie oświeconego wojewodę ruskiego, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Jesteśmy we wsi Wiskry. Co ciekawe, te wszystkie domy, one wcale nie są aż takie stare, bo gdzieś z lat 20., 30. zeszłego wieku, są stuletnie, ale wydawałoby się, że są starsze. Dotarliśmy do kościoła warownego, chyba jednego z ładniejszych, obecnie ewangelicki, wybudowany w XIII wieku. Wcześniej był tutaj romański kościół wybudowany przed przybyciem Sasów jeszcze przez Szekrów, którzy zamieszkiwali tutaj te tereny. Chyba uda nam się wejść do środka, to pokażemy Wam, mam nadzieję, jak wyglądają te kościoły w środku. O kościołach warownych wspominaliśmy Wam już przy okazji wizyty w Aiud. Te wznoszone przez siedmiogrodzkich Sasów między wiekami XIII a XVI budowle są unikatowe na skalę świata, a nomen omen 7 z nich wpisane jest na listę UNESCO, w tym właśnie ten w Wiskry. Obok kościoła w Biertanie jest najbardziej rozpoznawalnym tego typu obiektem, a dzięki malarzowi Edwardowi Moresowi stał się symbolem cywilizacji Sasów siedmiogrodzkich. Zupełnie inna więźba dachowa od tej na przykład w tym kościele rotundowym na Bornholmie. Gdzie byliśmy? Co chcieliśmy wejść do tego kościoła? Ten, który tam wcześniej chcieliśmy oglądać. Jaka to miejscowość była?
się wklei, co to był za kościół. Nie pamiętam jaki to był, ale jakby ktoś chciał chyba tylko jeden oglądać, no to No to ten zdecydowanie polecamy. tutaj. Wiskri. No tutaj warto przyjechać, warto kupić bilet. Jedno z fajniejszych według mnie miejsc, w jakich byliśmy, takich turystycznych do odwiedzenia. No i dopiero zaczęliśmy, dopiero weszliśmy tylko do kościoła, jesteśmy na wieży. Jeszcze są wystawy. Wystawa ceramiki tutejszej, jest wystawa też poświęcona właśnie Sasom na tych terenach. Nazwa miejscowości Wiskri to po prostu Biały Kościół, zromanizowany Weiskirch. Korzenie świątyni sięgają XII wieku, natomiast ufortyfikowanie jej przypada na wiek XV i przypisywane jest rodowi Grew. Natomiast kolejne udoskonalenia obronne i rozbudowa murów były dokonywane nawet na początku wieku XVIII przy okazji powstania Rakoczego. Scenki z życia. To jest wsi. Sama wioska, obecnie zamieszkana przez Rumunów i Romów, uniknęła zapomnienia dzięki licznym dotacjom potomków żyjących tu niegdyś Sasów, a nawet obecnego króla Zjednoczonego Królestwa Karola III. Tutaj ta wieża służyła jako lodówka. Oczywiście jest najchłodniej, jest wyłożona gliną. Jest zdjęcie, jak wisiały płaty słoniowe. W poszukiwaniu toalety zapytaliśmy panią, gdzie są toalety. No, poprowadziła nas, natomiast bardzo nas przeprasza, że akurat są braki wody, nie ma we wsi. W związku z tym mają tylko kompostowe toalety. Cóż to jest kompostowa toaleta? Nic innego jak nasz stary, dobry wychodek. Tak samo widzieliśmy tutaj w tym muzeum poświęconym Sasom kołyskę plecioną i podwieszoną na sznurkach, jakie to teraz są modne wśród osób, które chcą żyć bardziej ekologicznie, tudzież bardziej bliżej natury. Tak, to jest wszystko powrót do tak naprawdę biednych czasów XIX wieku, kiedy chłopa nie było stać na nic i nie mógł sobie na nic pozwolić. Teraz jest to tylko po prostu nazywane, że jest to eko i w ogóle. Tylko dlaczego kosztuje z drugiej strony właśnie teraz nawet drożej niż coś normalnego? Przejeżdżamy przez niewielką miejscowość Rupea, miasteczko jakich wiele, ale nad nim góruje widoczna z oddali twierdza. Wzgórze zamieszkane było już w paleolicie, a że istniały tu najpierw daskie, a później rzymskie obozy, chyba nie zdziwi nikogo. Sam zamek powstał jak większość na tych terenach po najeździe Mongołów w połowie XIII wieku i funkcjonował do 1790 roku, kiedy to po zniszczeniach spowodowanych burzą, która spaliła jego dachy, został opuszczony. My tym razem postanowiliśmy nie wchodzić na teren zamku, bo na nas akurat zrobił większe wrażenie z oddali. Chyba podobnie do Zamku Spiskiego. Widać góry fogaraskie. Także my widzimy. Wiadomo, czy na filmie to widać, bo akurat chmury Trochę tutaj widać. są. Ale my lepiej nie widzimy niż na filmie. Piękną panoramę byśmy stąd mieli. Ale koszmar.
Leżący u podnóża monumentalnych gór w połowie drogi między Sybinem a Braszowem urokliwy Fogarasz posiada właściwie tylko jeden zabytek – monumentalną twierdzę. Wybudowana w 1310 roku została przebudowana w stylu renesansowym. Wtedy też zaczęła uchodzić za jedne z najlepszych umocnień w całej Rumunii. Swoją militarną rolę zamek spełniał aż do XX wieku. Miejsce ma też wątek polski, to właśnie tu przebywali internowani w Rumunii po 17 września 1939 roku żołnierze polscy. Natomiast stojąca niedaleko barwna cerkiew, o dziwo, ale jest budynkiem współczesnym. Jutro tam będziemy jechać. Dzisiaj jeszcze zostajemy tutaj, po tej stronie Gór Fogarowskich, a jutro do Misiów. No to jesteśmy na miejscówce. Tym razem jednak zdecydowaliśmy się też na kemping. No, z kilku powodów. No, mieliśmy spać na Transfogarowskiej, taki był plan. Ale zaskoczyła nas burza. Tak, jak sami Nie widzieliście wcześniej, no, pogoda zweryfikowała plan. Więc postanowiliśmy nie pchać się w góry w taką pogodę, tylko pojechać sobie jutro na spokojnie, Tak, z samego rana. jutro ma być pogoda, więc tak to byśmy nic nie widzieli, Tak, a pozostałe miejscówki, które gdzieś tam rozpatrywaliśmy, to też jakieś takie na trawie i moglibyśmy się... dużo było komentarzy, ktoś tam trochę nawet traktor musiał ściągać, i dużo komentarzy, że no, jak jest mokro, żeby nie stawać. Też tutaj w okolicach Fogarasz, no, na kilku miejscówkach też były komentarze o jakimś czarnym BMW, które podjeżdża i chyba nie ma najlepszych zamiarów. No, po prostu, że chcą okraść ludzi. No, więc zdecydowaliśmy się, że lepiej na spokojnie, nic na siłę. My nie wychodzimy z założenia, że za wszelką cenę tylko i wyłącznie na dziko. Jesteśmy mimo wszystko na urlopie, więc możemy sobie pozwolić na tą odrobinę luksusu. To nie jest tak, że przepadamy za kempingami, Tak. bo wolimy święty spokój jednak. Dokładnie. Tak. Też uważamy, że na dziko najlepiej, natomiast no, z braku laku. A jak słyszycie, na kempingi też potrafią być w takich miejscach, gdzie no, przejechał właśnie pociąg niedaleko. Też była tutaj miejscówka blisko przy tym kempingu. Podjechaliśmy na tą miejscówkę, nawet stał jeden kamper tam. No, ale to jeszcze bliżej tych Tak, torów. jeszcze bliżej tych torów, ale pewnie byśmy tam zostali, gdybyśmy mogli się schować w aucie. Pewnie tak. Tak, a tak to no, nie przepadamy z jakimś ekshibicjonizmem za bardzo. Jednak troszeczkę sobie cenimy prywatność, mimo tego, że zamieszczamy filmy na YouTubie. Właśnie, to się wyklucza trochę. Ale za to bardzo ładny widok z okna mamy. Tak, jaki widok z okna mamy, to zaraz Wam wkleimy. Bo teraz już trochę się ciemnawo zrobiło, bo tak szczerze mówiąc zapomnieliśmy, że musimy coś nagrać jeszcze dzisiaj. Się jakoś tak rozsiedliśmy, zajęliśmy swoimi sprawami. No ale takie życie. Więc jutro ruszamy do Niedźwiedzi.
No i miejmy nadzieję, że jakieś znajdziemy. No. Bylibyśmy bardzo niepocieszeni, bo z kim byśmy nie rozmawiali, to na transfogaraszskiej, właśnie transfogaraszskiej, tak, należałoby mówić, są misie. No dobra, już nie ględzimy, to do zobaczenia jutro. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. W następnym rumuńskim odcinku czeka nas m.in. ekscytująca trasa transfogaraszka. Jak zawsze wszelkie reakcje typu łapki, komentarze czy udostępnienia mile widziane. To dla nas ogromne wsparcie. Naszych nowych widzów zapraszamy do subskrypcji. Do zobaczenia!